Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negros ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej, wciąż pod prąd. Duduś rezydent. Dzień dobry, Michał Dudkowski, Polska Duduś Family. Jak w każdy piątek zapraszam na kontynuację oczywiście z naszej budowy na Filipinach, zdalnej budowy od ponad miesiąca, od miesiąca dokładnie, od miesiąca jak to nagrywam. I budowa postępuje. Zostały nam 3 miesiące do otwarcia. Lipiec, sierpień i wrzesień, najpóźniej do końca września. Zostało sporo rzeczy do zrobienia, ale tak naprawdę już mamy prawie wszystkie, powiedzmy, jak to powiedzieć, pokoje prawie zamknięte, przynajmniej po tym tygodniu, który zobaczycie. Powiem Wam, że będzie jedna fajna rzecz, oglądajcie do końca, bo poza tym, że firma nam sprzedała meble, to sprzedała nam jeszcze coś. Ale to po prostu jest tylko na Filipinach. Porażka goni porażkę. Ale ogólnie powiem Wam, że obejrzałem ten materiał, żeby go przygotować, bo Agnes nam nagrała 7 godzin. To musiałem to wyciąć na godzinę 20 zrobiłem Wam materiał. To ogólnie jestem zadowolony. I powiem Wam, że patrząc po nawet remoncie u mnie w domu, byciu ostatnio w paru hotelach, to jestem w szoku, bo nie jest tak źle. Docelowo nie jest tak źle. Wiadomo, są błędy, są takie głupie poprawki będą, ale jakościowo w porównaniu do nawet tych miejscach, gdzie byłem, to nie jest źle. Więc, żeby nie przedłużać, to ci, co są nowi na kanale, zapraszam do subskrypcji, zostawienia dzwoneczka, ponieważ w każdy piątek mamy update z naszej budowy filipińskiej, no i codzienne blogi. A dla tych, co są już trochę na kanale, zapraszam do komentowania. Widzę, że aktywowali się hejterzy, więc bardzo fajnie. Nie będę Was wywalał, bo póki nie przeginacie, to komentujcie. Więc 3, 2, 1, start. 22 czerwca 2026, Duduś Residence, Filipiny. W tej chwili widzę tutaj, kontynuuję robienie drzwi. To są chyba drzwi do łazienki, ale nie jestem pewien. Pokój numer 1. Muszę wyczyścić oczywiście. Pokój numer 2. Jakieś puste. Potrzebuję jakiś design zrobić tam, żeby było bardziej przytulnie w tym pokoju. I pokój numer 3. No taka wykończeniówka powiedzmy została, ale tutaj mamy ogrodzenie, cały czas tutaj tynkują ogrodzenie w środku, potem przejdą na tynkowanie na zewnątrz. To są drzwi prawdopodobnie do łazienek, jak dobrze pamiętam, do pokoju raz, dwa, trzy. Tak, to są na pewno do łazienek. Już widzę. Tutaj sanding sealer użył, żeby były bardziej, powiedzmy, gładkie. Pierwsza warstwa. Słuchajcie, ja czekam, tak naprawdę nie będę mówił o tych drzwiach, ponieważ czekam do efektu końcowego. I tutaj przygotowuję ościeżnicę. Widzę, że ścianę trochę pomalował. A nie, jest taśma. No to dobrze. To się chwali, jak jest taśma.
Ale powiem wam, że potrzebujemy chyba jeszcze jednego tutaj malarza do drewna, do obróbki drewna. Tak. Meble, które przyjechały, mają tyle, kurde, no po prostu wyglądają jak używane. O, widzieliście. No to wygląda jak używany mebel, to nie jest nowy mebel. Tutaj tak samo. I to chyba jeszcze nie jest do końca polakierowany. Po prostu tragedia. A firma, która nam to przywiozła, się nie odzywa. Więc jestem ciekawy, jaki będzie finał. So he uses the brush to chemical or saan na siyang chemical na sanding sealer will go through the holes. To sanding sealer, żeby wypełnić wszystkie przestrzenie, prawda, w drewnie. Sealer. Żeby było bardziej gładkie. Nie wiem, nie znam się, nie jestem specjalistą, wiecie. Tapos para inigtap ko na nadaan ang secure nyo. Unsa imong pangayan? Ogólnie przez to, że ten płot jest wyższy, to jedno takie między dwoma słupami jedna osoba robi jeden dzień. Wala na ni balik iyang partner. No to ma yung 5 metrów lives. wysokości Brian gdzieś. Delicado. A to już jest wytynkowane. Tutaj to muszą zrobić jeszcze. Arrange. Tą przerwę między płytkami a Need the ladder podłogą. since it's too difficult from that side. So he will put some cement on the hollow. Wiecie co, mamy średnio od 7 do 10 pracowników dziennie, więc to też nie idzie jakoś super szybko. Tu nie chcę patrzeć na tutaj, on chyba już nie pracuje, a przynajmniej nie pracuje na płytkach. 5. Pokój numer 5 Cure. na górze, środkowe te, tutaj zabezpiecza przed położeniem gładzi. Tam musi zrobić jeszcze wyszlifować. Czeka aż wyschnie gładź. Tutaj zakleja, to widać, gładzie trzeba położyć. Pokój numer 6. Tutaj to w ogóle no comment, to nie skończyli. Miało być wszystko skończone, jak przyjadą meble. A tu widzę, akryl kładzie. So he is paint. Unsa man imong gibutang? Co on mówi? Wala ka Sealant, no. Nagkuan ka. Dla nich to Kuanan ka ni Regina. silikon to jest sealant, Ding mag-uol magunag na pula. a jaki to nie ma znaczenia, prawda? No i nasze babranie się w kleju. Bez komentarza. Bez komentarza. Nakatan na to nimo dito sa may gate. Szkolenia dla glazurników powinny być na Filipinach. Daniel. Dili, ang katong dito ba katong metal na to. Ale trzeba przyznać, że szybko położyli te płytki tutaj z tyłu. Sige, Armin. Jeszcze im schody zostały. Mag-cut na lang guro ka sa baseboard drone kay gaulan man. Di man kakatrabaho aning diri sa gilid ani. Pwede na tirang baseboard niya, ma'am. Oh, pwede ra. Okay, di pa niya matrabaho, ano tas baseboard. Kung wala na ulan, diha pa ka magkuan. Diri sa gawas. Salamat. No i tak to wygląda. Thank you, Lord. Deszcz pada. Dziękuję. Ulan, kaluoy sa No powoli jest barrio. teraz ten, powiedzmy, sezon deszczowy się zaczyna. Pada co 2-3 dni. Ogólnie dużo pada, więc możemy też przetestować, czy coś gdzieś przecieka, czy nie. Więc to jest dobre. Czy są spadki w dobrym miejscu. Widzicie, tu też to wszystko zostało źle zaprojektowane, bo deszcz pada z dachu centralnie na metalowe poręcze. Or not. Ale już wiem, jak to rozwiążę. Zrobimy rynne po prostu. Pomalujemy w kolorze, prawda? I zrobimy rynne po całości. I wtedy będzie te 10 cm, prawda? Nie będzie padało bezpośrednio. Widzicie? Kapie to centralnie na ten. Jeszcze w zależności, z której strony jest wiatr, tak bardziej pada do środka, mniej pada.
Tu widzicie, gładzie pociągną. Co tu robią w pokoju numer 6? Asa na ron wala may tao dire. Akryl położył u góry. Tak, tak. Czy równo, to nie wiem. To dopiero zobaczymy, jak przyjadę, bo tego nie widać na kamerze, naprawdę. Pintor. Asa Uciekł. Gdzie jest malarz? Uciekł. Uciekł. W poszukiwaniu malarza. O, na dole siedzi. atong paggamit nimo after wa nimo limpyuhi. Karon gahi na. O. Budowanie na Filipinach. Dario, Tutaj Dario prawie kończy. okay ra ka diha? Ogólnie Agnes nagrywa 3 razy dziennie. Rano, Diha to ron. po południu i przed końcem pracy, tak? Takie ma zadanie główne. No i tutaj nauka cięcia płytek. Uczymy osobę, która mówi, że jest glazurnikiem. Uczymy, jak robić, wycinać płytki, żeby było lepiej i szybciej pod cokoły. Szukają ołówka chyba. Gdzie jest ołówek? Gdzie jest ołówek? O, jest ołówek. Para makuha na ni ang atong sukod ani. W uchu powinien być. Wala na siya baby shark kay kuan man na. Waterman. Siguro libre man agaw. Ay to anagaw. O ay ready so dia ra. Aya. Nama ikaw na imong bad list ron. Okay. Bad list rin. Uwi na bad list aga. Asa gaw, di magun check up ni mga inani gaw. Ano mo ni makaingon ng diamond. Mogliby wyczyścić tą maszynę, powiem szczerze. Suga may gaw. Sa to gaw. Lon. Balik gaw. Long shirt gaw. Na mo ni speaker. Ile osób potrzeba do wycięcia płytki? 3. Jedna patrzy, a 2 próbują tutaj. Mo ba? To powinno być jedno pociągnięcie, a nie na 3 razy. Kurde, ja się nie znam, ale napiszcie w komentarzu. O. Ay kalsadya gaw. Ay kalsadya. Ah, di butang ra na martilyo gaw. Steady ra. Purag taas na gaw. Di na siya mabuak di. Wala ni siya baby shark pero maiwi ko ning kating ani niya. Dahil mo siya growth si ano. Cały czas mówią o zębach rekina. Pali okay ha. No pogoniłem ich z tym, teraz sprawdzają wszędzie. Tapkot na ni. Tapkot? Tutaj kończy drzwi łazienkowe. Sealer ni. So, Jeszcze musi polakierować. tira na ka, di kay mo video ko. Sanding sealer. Patrzcie się, jak zrobili otwory, po prostu nie chcę na to patrzeć. Smaller ang badila kaysa sa main doors. To no, Take picture this. brak im narzędzi. Nie powiedzieli, że potrzebują narzędzi. No i zrobili takie, jak zrobili. Ja jestem w szoku. Powiedziałem, kurde, ma być to ładnie. To są ostatnie drzwi, które robiłeś, jeśli nie będzie to tak, jak powinno być. Otwory tylko pod to, co ma być otwory, a nie gdzieś tam naokoło, żeby to wszystko latało. Zobaczymy w ogóle, jak wyjdą te drzwi. Bo dopóki nie będą zamontowane, to wiecie, dużo nie mogę powiedzieć. Sanding sealer. Sanding sealer. Co to jest sanding sealer? Dali ra siya mainit. So, W teorii to unit też jakiś lakier, tak? Wypełniający. W ogóle dobrze, że kupiłem ten kompresor, bo bez tego to ani rusz. Nauka nakładania kleju teraz. Liquid A, nail man na siya. no, czuję się, jak po prostu bym szkołę otworzył murarską. Taką budowlaną. O, tutaj trochę. Pięknie. No. O, i tutaj jeszcze wyłącz, bo poleci. Kala humana na. Sana. Uwolnij. Eskwela gaw. Eskwela. No, a gdzie? Yung putahan ko ni
Nie to! To ma być Spacer. Nagulungag tudlo. Oh my god. Andi ka. Eskwela do. O, Squalado, tak? Ma level czy nie ma levelu? Tutaj w teorii ma być łóżko, ale nie wiem, czy zdążymy zrobić, bo chcę zrobić takie drewniane oparcia z boku i schody z jednej strony. Więc pewnie będziemy jeden pokój po pokoju robili. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo też jest taki plan, żeby tutaj zrobić takie podwieszane coś. No jest tam parę planów ogólnie. After the rain, look, no more water, only in that part. Tutaj deszcz przestał padać i patrzę, gdzie ta woda tutaj się zatrzymywała. No rain, stop. No tutaj trochę stoi. In 4. I kolejny pokój. Pokój numer 4. Te łóżka mi się podobają. Będzie materac, będzie fajnie wyglądało, mi się wydaje. Tutaj gładzie robią i kończą cokoły. Woda też tutaj stoi w niektórych miejscach. Tutaj nie, więc o tyle dobrze, że jest spadek. Proszę. I tutaj znowu. O. Nauczył się ciąć płytki czy nie? Bo powiedziałem, że w ogóle nie dotykać płytek. No. Nie widzę tego. Here to video. Słuchajcie, jeszcze nie zapłaciliśmy za drzwi. Znaczy jak to oglądaliście, już zapłaciliśmy, ale sprawdzamy drzwi, czy możemy zapłacić po takim długim czasie. O, już robactwo się wchodzi. Ale to będziemy z tym walczyć później. Drzwi są ładne, powinny wytrzymać parę ładnych lat. No. Kazałem im posprzątać te insekty, ale zobaczymy dzisiaj na filmie, czy będą posprzątane. No, zobaczymy, czy nie krak, czy nie ma. For 1 week. Nasmarowała zawiasy. O. Lubrykant, żeby nie skrzypiały. No sounds. No i bardzo dobrze, tak powinno być. O. No, mi się drzwi podobają. Dajcie znać w komentarzu, prawda? Czy mogą być. Stopper on this or just the hinges or Oczywiście, że staper. stop. No, No more sounds. Yes, Ładnie. the counter is. no i straszny blat. This is, Straszny, oszukany blat. this is only the thickness of the countertop. So they just put. See here. This one. Like 10 cm. 10 cm. Pogrubili tylko naokoło, żeby ładnie wyglądał. No, this one. Łączenia. 2.5, 2.5. So the thickness of the counter is Jest 2,5 cm. 2.5. They just put. Nie dziwię się, że wszyscy na Filipinach robią blaty, kurde, z płytek i cementu. Tutaj są drzwi do łazienki. Dla krasnoludów łazienka. Albo dla dzieci. Pokój numer 1. Tutaj ogólnie tego 22 czerwca to było sprawdzanie mebli. I po prostu tragedia. Popatrzcie się. Polakierowali, zabezpieczyli tylko tak, żeby wyglądało. A tutaj już nie. Tutaj zawiasy te pomalowane też. No w ogóle jak używane meble. Ja wiem, że to drewno i w ogóle ma swoje uroki, no ale nie na to się umawialiśmy. Tutaj mówię o jakiejś innej wysokości pomiędzy jednej a drugiej stronie łóżka. W ogóle te łóżka wyglądają jakby stały parę miesięcy, kurde, u nich tam, zanim zostały przywiezione. O, tak wygląda pod łóżkiem.
niewyszlifowane, już polakierowane, tam pies ich ganiał. No ale mogliby chociaż to wyszlifować, żeby jako to wyglądało. To w ogóle jakaś pleśń jest. Co to jest te białe? A to przyjechały dosłownie 2 dni temu te meble. Załamka. A to co jest, kurde? No używane. Używane 10 lat. Oh my god. Bez komentarza. Zachciało mi się drewna, co? Wy możecie komentować. It's full. This is the end here. Ouch. This is full. And under it, there's no paint too. Zawiasy te do wysuwania chyba będę zmieniał, bo są jakieś tragiczne. There's no paint. Albo nie nasmarowane dlatego, albo po prostu użyję jakichś najtańszych, najgorszych zawiasów. O, tutaj jakaś rozwalone w ogóle, obgryzione. Słabo to widzę, powiem wam, słabo to widzę. Chyba będę musiał, nie wiem. Teraz chcę, żeby wszystko było w podobnym kolorze, więc no zawiasy no, są tragiczne, chodzą. I kolejny dzień, słuchajcie, 23 czerwca 2026, Duduś Residence, Filipiny, Negros Oriental. Third coat ka? I znowu drzwi. Codziennie Agnes wychodzi z domu, prawda? Więc z tej strony zaczyna. Done. Bo to, gdzie robimy drzwi, to będzie docelowo miejsce takiego chill-outu dla pracowników. You will do the third coat. Nie pokazuj mi tych dziur, bo kurde, te dziury są okropne. Już powiedziałem, że kolejne drzwi mają być normalne. W ogóle jakby to nie do europejskich drzwi było. This is for the Jestem ciekawy, czy zakryje ten. Ale podejrzewam, że nie zakryje. Mieli to sprawdzać, ale nie wierzę. No i tutaj zaczął łączenia tej płytek i podłogi robić. Tylko tyle, naćkał tego towaru tyle i teraz będzie szlifował i to wszystko będzie spadało. Jestem bardzo ciekawy, po co tyle tego towaru. I tak levelu nigdy nie utrzymają i tak. Tutaj widzę kolejny dzień, no to już 2 osoby plastrują, więc zrobią te 2, powiedzmy, przęsła między słupami. No to jest to jest prawie 10 metrów kwadratowych, jakby nie patrzeć. 2,5 metra na 5. No. To nie tak mało, powiem wam. To widzę, posuwa się naprzód. O, teraz używa, kurde, tight trimu do... Ja. Czemu oni nie mają, nie wiem, nawet poziomicą powinni to robić. Kupiłem ostatnio 4 czy 5 poziomic. Mieli jeszcze swoje, wcześniejsze, coś tam. Tu kontynuują cały czas baseboard, czyli cokoły. Saan naman yung baseboard rin? No, tu jest ok w miarę. Tutaj docinanie oczywiście listw. Tylko że problem w tym, że te listwy, to wiem jak to mówiliście, powinny być przycięte i kładzone jak jeszcze klej jest mokry. A nie na sucho. Malarz pobrudził, malarz musi czyścić. Na ogrodzeniu pracują 3 osoby, prawda? 1 osoba donosi cement. O, i dzisiaj też jest tego dnia, 23 czerwca, jest testowanie klimatyzacji. Czekam na komentarze. Tutaj robi zabezpieczenie, żeby można było użyć sprężarki pistoletu. Tutaj sobie na spokojnie robią. Mają wprawę. A tu nasza klimatyzacja. Wiecie co? W ogóle z klimatyzacją to jest tragedia. Oni nie podłączają do prądu. O, bezpiecznik, kurde, widzę na zewnątrz. Każda klimatyzacja ma swój bezpiecznik zaraz na zewnątrz. Zdjęli pokrywę. Oczywiście 20-amperowy bezpiecznik.
Tutaj płyteczki. Baga lagi kayo diri. Szlifujemy, żeby nie było tutaj. I popatrzcie się, Pabaro bra ni a nie, to jeszcze nie przytwierdzone, ale oni próbują robić kąty klejem. Już im mówiłem, kurde, klej do przyklejania nie jest do robienia kątów, znaczy nie jest do wyrównywania ścian. A oni, kurde, dalej w kółko to samo. Szlifuje, tylko po co on szlifuje? Czy on robi kąt 45 stopni, czy usuwa po prostu, żeby była równa płytka? To jestem bardzo ciekawy. W ogóle ta tarcza do szlifowania to przyszła mi z Chin. Pokój numer 4. Tam na górze widzę czyszczą chyba. Trzeba wyczyścić, żeby położyć fugę. No delikatnie, tak? Żeby płytka przypadkiem nie pękła. Jestem ciekawy, czy wyszlifowali płytki, żeby też nie były postrzępione. Medyo naman ay diri. A ten dalej czyści. Już drugi dzień czyści. Kaning kuan diri sa babaw ana. Ojejku. Babaw diha. Joel na lang. Kubek od syna. Wala di na sila. Klaro, video dia. No. Słuchajcie, nie wiem, czy te listwy były dobrym pomysłem. Tak naprawdę powinienem chyba zrobić na płytkach, to i by to lepiej wyglądało. 79.5. Ale już za późno. 79.5. 59.5. Ale wiem, że w kolejnym budynku nie będziemy używać listw, zrobimy tam 45 stopni prosto płytki. 49.5 gihapon. Lepiej to wygląda, jak ktoś umie to robić oczywiście. Mas saligan. Kaya sukutan ng ma'am. So let's say 1 cm sa. Ay ang sukod ani dapat is 50 by 18. Dili man siya ma'am. Na minus lagi kag ma'am. 0.5 diri. 0.5 ra ma'am. Go! Dili mo pariya ka Be, ata na yun. Dapat ka na himulsuhan ka. Ay, ma'am. Mhm. No to co koły robią, trochę im to zajmuje. Pag finishing nila ni o ganing pag-install ani. Dyskutują, Problema na daw. jak to zrobić. May nagsunda. Alang imo Basta may kabiri ra na imo. alang imo siguro ra kay di man ni pares lagdag ko. Basta niya gano'n sa bayo niya. Adili. Kana mo sa ko 0-0 ko kayo. Ako, may balong kay Oh, mo ingon niya ka na. Nie mogą kąta zrobić wala 90 stopni. Bo ściana krzywa, nie wiem, czy to widzicie. Asa eskwela nimo ka mo lagi tumba ni ka. Wala eskwela ni. Tumba ka. O, jeszcze miesiąc ich czeka. Nana ba? Oh. Jeszcze ich miesiąc czeka. I ja tam przyjadę zrobić im porządek. Idok-dok ka gaw. Tumba nimo. Ayo ka na idok-dok. Nasa nang nagay ko. Kita din ako gaw sa Ayan bakag mata na O ako. dako man siya og kuan sa ubos. Oh. Mata na ako nga lawin ikaw. Balista gaw ayo na may gamita gaw. Ay ana. Very good. Very good. Znowu 3 osoby, żeby kłaść cokoły. Po prostu Oh, okay ra na sundara ng alas Dawat niya. na ka ani. Oh. Sundara na siya. Ano yung sa hagdan? Ano siya space for the growth? Nala na ma'am. Tapos lalong po. Ako lamang rin gamito na yung pinot na ako. Gaw ako ra ning Oh. tawa. Di na ko mo gamit ang spacer para grout ra diretso. Oh. Okay.
No i co? No i zaznaczasz tam. A. Asan Słuchajcie, siya? macie tutaj obudowę bezpiecznika, który jest na zewnątrz. IP20 protekcja, czyli zerowa od wody. I oni takie coś instalują. Tutaj jeszcze jest pies ich gania pod dachem, ale popatrzcie się, jak on podłącza czasowo klimatyzację. Do przedłużacza wkłada druciki bezpośrednio. O, i to jest czasowe testowanie klimatyzacji. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też tak robicie. Temporary. Babaw? No nie, po prostu prowizorka taka, że go łamała. O, mają, popatrzcie się, do wycinania 45 stopni. Gratulacje. W ogóle nie wiedziałem, że to mają. Chyba im kiedyś kupiłem. Tylko nie używają. To jest taki mały problem. O, klimatyzacja działa. Mga Chłodzi. minutes? 5? U góry są w tym samym miejscu, ale u dołu dwie klimatyzacje są tutaj, bo po prostu by było problematyczne podłączenie ich. Ale to wystarczy, żeby schłodzić. Będzie po prostu w łazience trochę chłodniej. I tutaj kolejny pokój. You already put the Tutaj standing cedar. ościeżnicę już pomalował. And then he already secured No widzimy, gazety czytał. you finish the one. O, i w jeden dzień prawie skończyli całe dwa te. Been doing the layout for Tam przygotowuje, wymiary sobie robi. Ileż waksu nadać na ścianę. A ten tutaj obcina płytki, żeby było na równo. Nie wiem, czemu oni tego nie obcięli wcześniej, no ale... Ojej, aż uszy bolą, jak nie te płytki. Tu zrobił do końca, jeszcze schnie. I po co on tam kładzie płytki, jak ta rura tam będzie zrobiony pudło. Zaraz wam powiem. Pokój numer 5. W teorii skończone. Widzę gładzie zrobione, wyszlifowane. I tutaj też. Pokój numer 6. Widzę, położył klej. Tutaj, teraz będzie trzeba, jak to wyschnie, położyć gładź i wyszlifować. Kurde, te listwy są chujowe. Jednak same płytki, gdyby były lepiej. I fuga. Przynajmniej chociaż równo położone. No, tutaj jeszcze musi też nową listwę dopiero położył i przykleja. Tu widzę, taśmą przykleił. O ako ko kay sa ipadol sa Georgia, ma'am. Tawag nung yung gifingon diri nga layo kay ang yung pasama. Zajebiście, no. Szlifierka kątowa położona na nowych meblach. No po prostu no komento. Wala na tayo mahimo ana kay ang kuan niya pagos kuan man. So okay kay na kabalaka. Okay. Ukon ba ni mo anja, ma'am? Dili. Kazałem im zabezpieczyć wszystkie meble, ale chyba zapomnieli. Zapomniało im się, że tak powiem. Mo ba na siya pinaka ma'am?
sa akong mga experience mo, mas No. basa kay I co z tą ościeżnicą? A, jeszcze ościeżnicą smarujesz klej, ościeżnicę klejem. Pięknie. Sa ko siya, ma'am, kay wala ko siya katapot. No komentarz. Za dużo tego, kurde. Panie. Kasi mga explanation. Ano? Tutaj widzicie nad łazienką, w którymś z pokoju jest wyczyszczone. Trzeba jeszcze tylko położyć fugi. No i zrobić też ościeżnicę. Tam zrobię z płytek po prostu takich, albo z drewna. Chcę zrobić, żeby nie brudziło ściany, jak będzie materac tam. Wala na ni mo kape sa. Wala na ni mo kape na kung may kuwan, gamay. Puti-puti. Sige, pero ako naman ba? Delikado. Ogólnie przez to, że te pokoje są wyższe, to lepiej się człowiek czuje w tych pokojach. Sa 4. No i popatrzcie, tutaj robi płytki, jak to będzie wszystko zakryte. Tam płytek nie musi być. W tym rogu. Tu powoli zabiera się za ościeżnicę. Pokój numer 4. To też wyczyścili. Słabo to słabo, ale można kłaść fugi. Tylko widzicie, te plastiki pozostały między fugami. Anahin mo ng green ng brown. Kini unsaon man ni nga dili naman siya. Dili naman siya label unsaon man. Sinito naman ako. Pinising man na. Unsa man ipataas ninyo? I kolejny dzień, 24 czerwca 2026. Duduś Residence, Filipiny. Tutaj Ay panaog ninyo. przerabiają troszeczkę rusztowania, żeby mogli kontynuować tynkowanie ogrodzenia. Te dwa ostatnio zrobili wczoraj. Tu jest podłączenie, zobaczcie się. To ma IP 2.0. To w ogóle nie chroni, a to jest nawet nie jest pod dachem. Więc będę musiał je zmienić. U nas są takie w domu, ale są pod dachem, a te nie są pod dachem. Ale to po prostu... Tak to jest, jak się przed podpisaniem umowy nie pyta się o dokładną specyfikację. Ale kto by pomyślał, jaką obudowę będzie miał bezpiecznik? Szafka jedna. No takie na ubrania, prawda? Jak ktoś by przyjeżdżał na tydzień, powiedzmy, to żeby sobie mógł rozłożyć te rzeczy, prawda? Już po szafkach. Ja to zawsze na półki kładę, ale szafki zawsze dodatkowo mogą być. No i szlifuję płytki, tylko ja podejrzewam, że on robi kąt 90 stopni, a nie szlifuje płytki, żeby zębów nie miało. No i tutaj jak widać gwóźdź, kawałek plastiku i młotek wygrywa z szlifierką kątową. Tutaj mimo, że im mówię, no to widzicie, Agnes nagrywa. Dlaczego tego nie użyje szlifierki do tego? Dlaczego to musi być młotek? A, bo też robi tak, żeby było chropowate, żeby potem jak będzie tynkował, żeby się tynk czegoś trzymał. O, 45 stopni. A mieli maszynę. Widzieliście, maszyna była do 45 stopni. Czemu on to robi w ręku, jak miał maszynę do tego? Tak jakby nie umieli na maszynę używać. Albo mu się nie chce odkręcać i przykręcić do tej formy. Dzisiaj się zapytam. No komentarz. I kolejne dwa przęsła, jeśli chodzi o ogrodzenie, są dzisiaj tynkowane. No i tak 2 dziennie robią 2 osoby.
Jak skończą tutaj z tej strony, tak żeby od strony powiedzmy resortu, bo nasz dom zostawiam na później, żeby to zrobili, to przejdziemy na parking i na zewnątrz. Musi to jakoś wyglądać z tego z zewnątrz. Znaczy głównie dlatego, bo chciałem zostawić tak, żeby to wyglądało bardziej jak więzienie. Ale mówią, żeby zakończyć, zrobić tutaj u góry, no to musi być z dwóch stron. Więc dobra, niech im będzie. Ogólnie elektryka została na ogrodzeniu położona. Co jeszcze? Kamery też zostały rozprowadzone. No i nasze kochane drzwi. Tutaj bawimy się w chemika. Trochę tego, trochę tamtego. Na oko. I możemy lać po drzwiach. To chyba będzie final coat. To będzie ostatnia warstwa albo pierwsza warstwa lakieru. Lacquer thinner. Lakentiner, czyli rozpuszczalnik. Jak dobrze rozumiem. Tunga. Możecie mnie poprawić. Ale rozpuszczalnika tego, ile oni tam zużywają, to głowa mała. Tugaw ang sulod. W ogóle to wszystko farby do drzwi w większości. Sinina ron. Ano na lang imong sinina? Wala man ka nagtawag ang sulod. No, troszeczkę rozpuszczalniczka. O, pięknie. Tylko nie pić, proszę. Ty, dobra, zrobili dziurę, zamiast otworzyć tutaj, to taką dziurkę sobie zrobili w rogu. Ciekawe, ciekawe. Teraz proszę to wymieszać i wlać do pistoletu. Rurka z gwoździem to jest podstawowe ich narzędzie. Co to jest? Tam to był rozpuszczalnik, a to co to jest? Jeszcze inny chyba. No też jakiś rozpuszczalnik. No, daje po wszystkim. Mix, mikos. Nie wiem jaka jest różnica między jednym a drugim. Bo... I malowanko. Sanding sealer. After how many days before ka mo-apply? Tutaj 3 days. przed tak naprawdę końcowym lakierowaniem chcę odstawić drzwi na kilka dni, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu zamontują drzwi do łazienek na dole i będą pokoje w 100% skończone. No, to się w masce robi, nie wiem czy wiecie. Według mnie to ta sprężarka ma za duże ciśnienie. Za dużo tego podaje. O, zmniejszył chyba. Nie, dalej jest za duże. Za duże ciśnienie, panie. Tutaj z tyłu masz tę zmianę. O, szlifuję, żeby zębów nie było. A tutaj gładź kładziona jest w pokoju numer 6. Nothing impossible with God. Amen? Amen, ma'am? So nothing impossible with God? Yes. Oo, kaming amen. Say yes. So he secured the tile trim. Yes. And now he put back. Tak, dobrze, że chociaż zakleił listwy. Gamay, raman natin na natin ang Tutaj będziecie mieli przy umywalce gniazdko. Papo, bitaw nagresulta ba yun na ang igamit dito
Iya. A tutaj dalej zabawa z sokołami. Wala ko na siya assign sa railing sa kung ano, electricity room. Patrzcie się. Na taką małą płytkę daje tyle kleju, co na prawie całą. Szkolenie nic nie dało. No za dużo tego kleju. Za dużo tego kleju. Już nie pokazali. Ile się kleju wyleje spod płytki. Oj. Tu widzę, jeszcze fugi nie są położone nawet. Hindi ako kay pamaulan to ganay. I też niewyszlifowane płytki są, kurde, z zęby rekina. No, to chyba najcięższa praca tak naprawdę, bo cały czas w słońcu, jeśli chodzi o murowanie. Tak mi się wydaje. Mimo, że ta godzina i to wszystko... Tak według mnie. Napiszcie w komentarzu. Nigdy nie pracowałem jako murarz, ale to mi się wydaje, że jest najcięższe. Cały czas musicie tą ręką machać w jedną, w drugą, wchodzić na rusztowania. Do tego palma z nieba. Prawda, dzisiaj widzę za chmurami słońce, ale... Okay na mga tanang door jam, trim. Pero wala na tayo problema. So, makapokus mo sa floor, ano. Kung ano nang pwede ang floor, ano. Focus. Di na kaabta na mo. Paniud to na. Tutaj gładzie. Kailangan na niya yung anong baseboard, ano. Ale przynajmniej grubo kładzie, że potem można wyszlifować, nie będzie trzeba robić 3 razy. Tu widzicie, gładzie też położone. 45. Położone tam były na balkonach. Tutaj płytki zrobił wszędzie, nawet tam, gdzie ich nie będzie widać. Cokoły. No ale... Jestem ciekawy, czy linie na tych płytkach są. O, tutaj położył normalnie. W 6 miejscach. O, dobrze, jest. Tutaj, o, wypadł. Jest. Trzyma się. Dociśnij jeszcze do tej płytki tutaj. Tutaj do mnie troszeczkę. Aha. No, jestem ciekawy, czy nie będą odpadały te cokoły. - 90 stopni. No i dobrze. Tak wygląda taras z tyłu, prawda? Do 3 pokoi. No i tu widzę kładzie na cokołach. Co wygląda ładnie, mamy tak w domu, prawda? I nie ma takiej, wiecie, samych płytek, tylko ładnie przechodzi pod skosem do ściany. No i koniec, kolejny dzień, 25 czerwca 2026. Instalują tutaj zamki w drzwiach, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze. Tabunan ba na tanan? Tabunan. Sige. Dziury trochę za duże, ale w teorii może nie będzie widać. W teorii. Dopóki nie zakręci i nie włoży poprawnie, to nie uwierzę. Inibaga tong sa 1 meter. U góry jest ok, bo tu się wkręca do drzwi bezpośrednio, ale u dołu są na przestrzał łapane. Yun lang yung kulchin yung tusiran. Tiba mong guni ko. Tylko czy ta bramka jest w ogóle dobrze zamontowana? Jestem bardzo ciekawy. Czy ona jest dobrze zamontowana? To ona nie powinna być na odwrót? Płaska ja mam być u góry? Ty, ja to muszę sprawdzić. Ta klamka płaska powinna być u góry chyba. Dajcie znać w komentarzu. Ja zaraz zobaczę, jak było na zdjęciu. Tam, gdzie kupowałem.
Ale by była jazda. Po prostu nawet klamkę muszę mówić, jak mają zamówić. Gisin ni Ano, nakuha na niya. kung gisin nga kuan picture mo tong pindong ra. Te klamki dawno temu zamawiałem, więc nie wiem, czy znajdę. Kuyo, kutog dire ang plaster, ano. I tutaj jak zrobią właśnie ten post ostatni, no to będzie koniec, jeśli chodzi o w środku i przejdą na parking. Czekajcie, szukam tej klamki. Sześć klamek zamontowałem. Nie, więcej. Plaster mo. Abot rani mo na sa imong dalamba. Chyba ich nie znajdę. Tak dawno je kupowałem. Dwudziesty 5 czerwca. Tu dalej co koło robią? O, są klamki. After ni mo mag-baseboard dire dito kas baseboard po speakers. Sana lang man. No oczywiście, że So may źle. mayo ana. Powinno być tak zamontowane. Ojejku. Prześlę im to na wszelki wypadek, żeby wiedzieli, jak zamontować. O. I kolejne 2 przęsełka robią. No to ładnie. Tutaj Kadong donosi cement. No spoko, słuchajcie, 10 metrów ręcznego tynkowania słyszałem, że to jest normalne w takim upale, przynajmniej jak na Filipinach. Więc nie będę się czepiał, robią to niech robią, że tak powiem. Pokój numer 3. Zaczęli zabezpieczać. No super. Kupiłem im tyle folii, żeby mogli zabezpieczyć, a oni malują i nie używają folii. I potem ja płacę za to, żeby czyścili. A folia jest. I to z 5 albo 10 takich dużych paczek. Tu już widzę, zakryli. I w pokoju pierwszym jeszcze nie zakryli. Jeszcze muszę wyczyścić wszystko z kurzu. No wiecie, po remoncie, przy remoncie jakieś takie rzeczy, to będą jeszcze wiele razy czyścić to, zanim będzie otwarcie. No, zdejmuję listwę, znaczy ten taśmę po zrobieniu gładzi. Tylko co z tym drewnem? To drewno jest... Ma być drewno, a to widzę sam jeden wielki cement. Coś im słabo to idzie. Sa tape hindi mo piki. Eh pasang hindi na akong trabaho na imong piki nga kuan. Mga pinalit. Ah. Say zero. Słuchajcie, gdybym wiedział, że ten kompresor będzie tak używany grubo, ja go kupiłem tylko do czyszczenia klimatyzacji, a oni tym robią wszystko,
to bym kupił większy po prostu. Wiecie, kompresor za 250 coś takiego złotych i im się przegrzewa, bo to jest tylko 8-litrowy. Wala siya init. 8, jak dobrze pamiętam? Albo 12, już nie pamiętam. Ale chodzi o sam fakt tego, że powinien być większy. Na pewno taki 30-litrowy, żeby do takiej pracy ciężkiej. Ale i tak jak na swoje, za takie pieniądze już chodzi tyle miesięcy, więc jest dobrze. To nie jest duży koszt. Wala na floor. I tutaj widzę, fugę położyli. Wala na to, gamay. Fugę położyli. Ako na siguro kukuhanin. Tu jest spadek, ale oczywiście w chujowy spadek, bo wszystko będzie leciało na ścianę, a nie do odpływu, podejrzewam. Nie chcę na to patrzeć. No to jest pokój numer 6. Tutaj widzę, że poprawiają jeszcze cokoły na balkonie. Robią gładzie też tutaj na cokołach. No i tutaj to muszą wykończyć. Tak zakończyli. No przejdzie to, nie będę się tego czepiał. To tylko muszą wygładzić, prawda? Położyć gładź i wyszlifować. Ito, natawa ko ba din? Nie Matabunan ma naman tragedii. ikaw ani. Tutaj też cokoły zrobią dookoła. Oh, ito yung fan. Z jednego pokoju do Ayaw lang drugiego. di man yung inanigaw kay may Iba rin yung tinakduan ba? Sumpay na ako. tumpa kay na eh. No, here. O, i to jest kurde bajer. Zobaczcie, jakie mamy proste ściany w łazience. Łazienka numer 5. 4 cm różnicy prawie. Dikit na. Ta ściana jest pod skosem. Ja nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe. She's going up. It will be bigger going up. No. Yes, yes. So that's why it's 2 inch. 2 inch. Różnica jest 5 cm między dołem a górą. 5 cm. So, ito Tutaj kolejna łazienka. nadaan siya. Numer 4. Tutaj jest mniej. Tu jest około centymetra. Kamay ra kayo. Uy, Nasa ubos, oh. Nakanga. sira. Jakby płytki były w ogóle krzywe, to tak wygląda. No, mura na. Bisa ginana ya diferensya dire. Pag abot diri sa taas na bawi niya. Oh. Oh, lantawa. Di ba Tam libilano już jest prosto. I tutaj już z tyłu zakrywa tą dziurę i robi poziom. Bez komentarza zostawię, bo tu jeszcze raz będzie malowane wszystko. Jak to mówicie, bogatemu kto zabroni, tak? A to tylko wina tego, że się nie było w szkole budowlanej. No dobra, tutaj tyle zrobił dzisiaj. Głośno tam strasznie. No, zrobią zakryją te wszystkie rury i to wszystko będzie ładnie wyglądało. I tu widzę, maluje. To jest pokój chyba numer 2. Ale moim zdaniem ten pistolet jest za dużo powietrza, za dużo jest powietrza on daje. Za silny strumień jest. A to się tutaj za nim, z tyłu się robi. Dajcie znać ci, co się znają na lakierowaniu.
No leci tam wszędzie. Jestem ciekawy, czy na te płytki tam będzie też. Nie wiem, moim zdaniem ma za silny strumień. I to grubo za silny. No i dobra, ogrodzenie. O, są coraz bliżej. To widzicie, te pomiary sobie robią, gwóźdź sobie wbijają, jedna linka, druga linka, trzecia linka, czwarta linka. I co z tego, jak potem ściany są krzywe? Takich mamy prostych murarzy. Jestem ciekawy, czy tutaj z boku zrobił to. Pięknie. A tutaj robią te cokoły na zewnątrz. Więc co 5 cm tną płytki. Nie wiem, czemu akurat ta jest wyżej niż pozostałe, ale dobra. I mamy kolejny dzień, 26 czerwca 2026. Duduś Residence, Filipiny. Niedaleko Dumaguete, Negros Oriental. Najbliższe międzynarodowe lotnisko Cebu. Jakieś 7 godzin jazdy autobusem albo lotem pół godzinki. Tu są drzwi, to są już metrówki drzwi i to są drzwi wejściowe do apartamentów 456. Tutaj widzicie, zakryli dziury, bo one strasznie się rozeszły po tym, jak je wysuszyłem na siłowni. 10 workers. 10 pracowników dzisiaj. Kolejne drzwi. No powiem wam, że chyba z tej firmy drugich drzwi nie zamówię, bo strasznie dużo roboty nad nimi jest. O, tutaj mamy łazienkę pracowniczą. Agnes sprawdza chyba wodę. No i łazienka pracownicza i meble. I zobaczcie się. Dostaliśmy w nagrodę, zgadnijcie co, od firmy, która przywiozła nam meble. Buk. To po filipińskiemu, a po polsku to termity. Filipińskie termity, czyli nie użyli solignumu przeciwko termitom. Patrzcie, wyszły przez lakier i jedzą sobie drewienko. Tak w gratisie dostaliśmy z meblami. A miało być zabezpieczenie przed właśnie termitami. Co najmniej 1-2 warstwy powinny być. Tak to jest, jak na Filipinach bierze się firmę, a nie robi się samemu. Po prostu robią was w H. Niepolakierowane od spodu, niezabezpieczone przed termitami, a tam to po prostu momentalnie taki klimat. I robią sobie ścieżeczki w drewnie. Tutaj malarz zaczął przygotowywać relingi do malowania na parterze.
I kolejne przęsła. Tutaj widzę jedno kończy z wczoraj. Zostały im 2 z hakiem. I kawałek tam. Ako ni ayaw mayo. O. Fugi położone i tutaj zaczął czyścić płytki po fugowaniu. Ako ni siguro mama. Wala balikan ako kaya nung balalikan ng subo. Luspan ba? Ang mulalo. O, Jelin krzyczy. No. Tyle szlifowali, że szlifierkę chyba popsuli. Znaczy popsuli, trzeba wymienić ten mocowanie na rzep, bo się zużyło. No apartament, widzicie, nie zmienia się nic tak naprawdę od 2 miesięcy. O, i zostały 2 przesełka. No, jutro powinni skończyć. Pero yan, magpakuha daw. Będzie wreszcie to jakoś wyglądało i zaczną się, bo oczywiście to nie jest koniec, trzeba jeszcze zrobić wszystkie posty, słupy między przesłami. Apartament numer 4, jak tam idzie wam cokoły? Tu widzę, cokoły zostały wymienione na 45. Żeby było 45 tutaj w kątach porobione. Widzę, że są zrobione. To tylko teraz zafugować trzeba. Tutaj jeszcze nie ma zrobionych gładzi. No to jest ok, takie 45 stopni. Last time it's Tu też, tu coś im się popsuło. O, i tutaj zrobili w ten sposób cokoły. No, słuchajcie, no, może być. Nie będę się czepiał jakoś specjalnie. I tutaj grout sealer to się nazywa, to jest takie, powiedzmy, lakier. O, Agnes użyła światła zewnętrznego. To jest lakier taki do właśnie Napaingon dia. fugi. Tutaj kazałem im sprawdzić jeszcze raz, czy na pewno jest spadek na zewnątrz. Jest spadek, dobrze. Tutaj jest spadek. Nie wiem, czy taki powinien być, czy to nie jest za mały, ale spadek jest. Ang side bibiling at ginabago. Tutaj jest też spadek. Yung sinaligan sa among kontraktor guys. Tu też jest spadek. To już taki był bardzo, bardzo mały, bym powiedział. To nato. A to wiecie, w zależności z której strony idzie wiatr, To nato kitoy. no to w tą stronę jest więcej wody się leje. Kuha naman, mga ilokal na dito sa to bang ipang-usog nga kuan ba? Musieli cokoły zdjąć. Sa big board dito nga wala 45. Era po kay ka. Tutaj widzę kleju, każdy daje inaczej. Hagdan na. Tutaj, na level pa daw na. tutaj wygląda jakby spadku nie było tak naprawdę. Puro secure na. Wala ka. Tu jakiś taki, no jest spadek, ale minimalny. Dajcie znać, czy taki spadek w zupełności wystarcza. Jeśli chodzi o wodę. No i nie wiem, czy on szlifuje, czy robi 45 stopni. Chyba szlifuje. Chyba już skończyli te płytki przypodłogowe. Limpyo ba yan? Limpyo. Saan limpyo? Nades, Jewel Mark. A, no i pokój numer 6 oczywiście gładzi fugi jeszcze nie ma. Doon na si Jeter sa iyang Więc zaczęli kłaść fugę. lutuan. Gusto ninyo. Nang daghan sa kahoy dyan. Saan na? Landangan? Saan na? Landahan.
Tutaj jeszcze docinają brakujące płytki za balustradami. No jest 45 stopni. Jest ok. Nie wiem, czy tak się robi, no ale dobra. Przyjmijmy, że tak. O, właśnie to im się zużyło i nie trzyma rzep po prostu papieru ściernego. I Agnes ma zamówić. Z dziurkami na 3 śruby. Bo to makity jest. Tutaj kontynuują, zmieniają troszeczkę rusztowanie, bo muszą zrobić właśnie ten post, co to widzicie teraz po środku, no to na nim mają zakończyć. Mają go zrobić i zakończyć, jeśli chodzi o ogrodzenie w środku, tak? Plus jeszcze oczywiście te słupy wszystkie. Tutaj widzicie, jak tam zakończyli nam w ten sposób, jeśli chodzi o płytki. No, to trzeba jeszcze wyszlifować. Ogólnie to ładnie wygląda. Jak się wyszlifuje, pomaluje, to ładnie to wygląda. Tu mamy łazienkę numer 6. Tu już widzę, położyli ten lakier na płytkach. O! Kto zainstalował taką płytkę? Jestem ciekawy. Nowa łazienka, a już ma odprysk na płytce. Tutaj widzę Jet myje z fugi płytki. Co prawda wydaje mi się, że tę fugę, gdyby była czarna fuga na tych płytkach, by wyglądała ładniej. Zobaczcie sobie. Płytki mają taką czarną, a my daliśmy brązową. No ale dobra. Nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o wykończenie w Katowiecie. Balkon w pokoju numer 5. No. O, Charlie jest oczywiście. Inside, huh? Why did you bring Milky inside? Huh? Why did you bring Milky inside? Bawal si Milky. Nie no, Charlie przyprowadził kozy, młode kozy na budowę. Nasaan naman siya? Zo! Zo, po prostu zo. O. Koza i pies. Jak widać, kozy z psami się dogadują. A Charlie zazdrosny. No i budzimy się w nowej rzeczywistości. Kolejny dzień, 27 czerwca 2026, Duduś Residence. I znowu, jak codziennie, szlifowanie drzwi. Tym razem szlifowanie drzwi wejściowych. Tu chyba mamy gradient 1000 już. Takie wiecie, na idealny połysk. Masino siya kung Po tym, jak zostały wszystkie, powiedzmy, przerwy zabezpieczone. Masino siya. No wygląda ładnie, no. Prawie jak lustro. 1,000 ni Dre sa lalong. O, 1000 gradient. No i zostało wam, teraz będą się robić słupy, tynkowali. Ten właśnie i kolejny dalej. No, muszę wymierzyć jeszcze wszystko oczywiście. Tego nie potrzebujemy, bo tutaj jest prąd z tego elektrowni, a mamy bezpiecznik na ulicy wyłączony. Dagan pa ng sudi mo ang lata. Muszę sobie wpisać kolejne pytanie. Rachunek za prąd. Ouch. No i zaczęli robić tutaj puszki, żeby zakryć te
10 cm. Tak, 10 cm będą zakryte, będą po prostu poszerzone te słupy, żeby nie było widać tych kabli z klimatyzacji z pokoju. Sorry, ale mamy poranek, a ja się dzisiaj wyspałem. Wierci na miarce, dobrze. Idealnie. O, wyczerpana bateria. A macie chyba z 6 albo 7 baterii. Do samej góry powiedziałem, żeby zrobili, żeby tego nie było widać, że jakieś tam schodki sobie będą robić. Mają zrobić po całości 10 cm, tak żeby zakryć tą rurę. Więc też tego nie będzie widać. Tak, i przy jednym, i przy drugim musi być taka sama szerokość, więc no tam do 10 cm. Pokój numer 6. Tutaj czyszczą i używają tego lakieru do fugi. Ja nie wiem, czy coś takiego się robi, ale wolę zabezpieczyć w ten sposób. A, tutaj to naprawili. Chyba z 2 tygodnie wcześniej widzieliście, jakie przerwy tutaj były, jak powycinał. Więc mieli tą wymienić płytkę. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego on najpierw nie umył całej fugi, całego pomieszczenia i dopiero ja mówiłem, że to się robi na końcu, jak jest idealnie czysto. Bez komentarza. No co to ma być? No, oni już to zrobili, już to im mówiłem. Jak będzie pomieszczenie idealne, czy idealnie czyste, wtedy możecie dopiero kłaść ten lakier. Nie, no tutaj też widać, że brudna podłoga jest. Tutaj widzicie, gładź kładzie. Wreszcie po to, kurde, już z parę miesięcy tak jest brzydko. To żeby jeszcze nie malował. Nie pomaluje białą primerem i tyle. Kolor na samym końcu. Morning, silsilan. Jestem ciekawy, czy zabezpieczyli te relingi taśmą, bo to nie widać, czy to taśma, czy nie. Tutaj gładzie są położone, ale jeszcze nie wyszlifowane, widzę. Ang lalo ba? No i łazienka w pokoju numer 6. Jestem ciekawy jeszcze, jakie szlaczki widzę. No i widać, tam uszkodzona płytka jest wyszczerbiona. Rolando. O, Ko'y patirag tinta ba? Makaingon no ka. prawie jedno zrobione. Jeszcze muszą tylko wzmocnić pomiędzy. Rod? Murag 30 na katong Dobrze, chociaż mają nożyce do blachy. Ina po datong iyan. trabaho, nagtiil, Kini okay raman. Bising ko batak. batak. The joining. Use the joint tape, di ba? No musi użyć joint tape, żeby nie było widać, że są to dwa różne słupy obok siebie. We already finished one. Tutaj oczywiście na nity wszystko jest. Tak jak to się robi. Byle po prostu dobrze wymierzyli. I zaczął używać grindiera, bo ta Makita mówi, że gorzej wychodzi Makitą niż grindierem. Tutaj widzę, fugi położyli, tylko nie wiem, czemu na ścianę położyli te fugi. To wam powiem, że nie wiem tego. No, pierwszy skończony. Prawie. Dajcie znać, bo ktoś tam narzekał, że będą wszystkie kable widoczne na zewnątrz i tak dalej. Nie, tylko niektóre.
O, Agnes zamówiła, ale oczywiście złe. Ang lunga. Zamówiła Pwede. z jedną dziurką, a powinny być z 3 dziurkami do Makity. Kay dili man to ang iyang kuan. Bez komentarza. Tak, Makita ma 3 dziurki. O, raz, dwa, 3. Zamiast wykręcić, zobaczyć jaki to model. And I buy only one hole. O, Buy one? deszcz pada, ale widzę, że tynkują. Post i będzie ładnie. To już będzie ładnie Mga widoczne. plywood na may dagkong plywood good. Asa maron mo labor? Asa maron mo labor? Siya box. Box ng katotohanan. No i potem pozostałe słupy. A tutaj przód. No. To jeszcze trzeba dać neutralizer, wodoodporną farbę, potem gładź. Trochę tego jest. Dobrze, że pada. Mogą sobie sprawdzić, czy woda stoi, czy nie. Jak widzicie. Tak to tutaj wygląda, ale widzę, że nie stoi woda. Jest jedna zrobiona, chyba co pół metra dał te wzmocnienia. Z tego co widzę. Okej. I zaczął robić kolejną. Asa ron? No tutaj dalej robi gładzie. Ma'am, pero 1,000 to ma'am. 1,000. Okay, 1,100 man ang giingon ba? No to musi wyschnąć, żeby to May ba wyszlifować oczywiście. batang ng kuan. To też nie wyszlifowane. Kurde, to brudne w ogóle. Kamo. Ale płytki tutaj też brudne. Pomalowane. Tindalan na niya diretso. Będą to jeszcze po 10 razy robić, mówią. O, i maluję tym, co meble, które kupiliśmy, nie są pomalowane, czyli solignumem przeciw kornikom i innym insektom, które zjadają drewno. Sending? Ta? Wszystkie drzwi zostały wyszlifowane, teraz właśnie idzie lakier. Taki preparat po prostu. Chemia na drzwi, żeby korniki nie zjadały. Ha? Sino na kayo? Dili ra na. Sulay mo nag basa na ba? Okay, he will still make the second coat of the solignum. And then Tak, 2 warstwy, prawda, tego. make the holes. Po jednej warstwie trzeba odczekać 24 godziny i kolejną warstwę można kłaść. Ang uwan. So I'm wearing the umbrella. No trochę im pada, więc praca w trudnych warunkach. Yeah. Nie wiem co lepsze, czy słońce, czy deszcz na Filipinach. Upstairs, he already Tutaj do widzicie. the- Sounding, no widzę właśnie, że wyszlifował. Tutaj też to, co meble wnosili tydzień temu, no to poprawiali ścianę. Okay, sa'yo nagbutang ba? Ikaw nagbutang ulit? To, co porozwalali. Raz, dwa, 3. O, Ano yung mga nagpahak-pahak ba? po całej długości prawie. Isa din. Wala ko gabutang ana diya pakpak. Nga naman. Ay, kuwan. It's good. Okay, nangapaksi man guna. Lihaan pa na dayong primiran usab doon. Dapat ay naning kolor. Yes, one pail and one pail also. No jeszcze nie staliśmy w ogóle pozwolenia na zamieszkanie, jeśli chodzi o apartamenty. Liczę, że w ciągu tygodnia, no miesiąca powiedzmy, dostaniemy. Okay. Birilikon. Bo musimy zainstalować jeszcze te Wala ay kalinsahin. Okay ra nagoy na sa. światła awaryjne. Amoy liboron. No i drugi prawie skończony widzę. Wala na niya ang taas og lalong pero wala ready sa bridging. Ah, pag butang ani, kining belt. og taas tungod na. 1,000.
No i czyszczenie i lakierowanie. No przydałoby się 2 osoby jeszcze, ale to jak przyjadę dopiero zatrudnię. Tak mi się wydaje. No i skończone. No, 2 w jeden dzień, więc nie jest źle, mi się wydaje. Tutaj zostaje im czyszczenie. Słuchajcie, i koniec. Tak wyglądały ostatnie 6 dni na naszej budowie. Słuchajcie, według mnie, tak jak mówię, to oglądam, nie będzie źle. Wiadomo, będą jakieś niedociągnięcia, jakieś błędy. To, co zrobił nam ostatni foreman, gdzie było 30 osób i nie były pilnowane, zostało to poprawione na tyle, ile się dało. Teraz przy takiej małej grupie liczę, że nie ma poprawek, chociaż dalej są, no bo spieprzyli parę spraw. Mówię, 10 osób w grupie. 5 mówi, że jest płytkarzami. To wszystkich zdegradowałem do murarzy. I to też nie wiem, czy są dobrymi murarzami. Powiedziałem, że nikomu poza jedną osobą nie wolno dotykać płytek i robić czegokolwiek z glazurą, ponieważ nie mają zielonego pojęcia, jak powinno być wykończenie europejskie. Wiem, możecie gadać, że za takie pieniądze i tak dalej. No ale słuchajcie, na logikę, jeśli bym miał umiejętności, to bym robił jak najlepiej. Bym pokazał swojemu szefowi, że bym nie docenił. I tak właśnie jest w tym jednym przypadku, gdzie tak naprawdę z pracownika z normalnymi umiejętnościami ma w tej chwili zarabia jak foreman. No, to jest normalny etap, tak? Pokazujesz swoje umiejętności i dostajesz większą pensję. A nie, że ja jestem taki, mam takie umiejętności i tyle minimum chcę. A potem przychodzi i spierdolona robota. I kto mi za to zwróci? Jak jego błąd kosztuje dużo więcej niż jego pensja. Często 2-miesięczna na przykład, jak było zrywanie płytek. Bez komentarzy. Nie da się po prostu niektóre rzeczy przeskoczyć. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba, bo jestem bardzo ciekawy Waszej opinii i bym miał przynajmniej też content, żeby Wam odpowiadać, ze względu na to, że u nas mało co się dzieje. Siedzę i przygotuję Wam blogi, ja już nie mam co przygotowywać, bo siedzimy w domu cały czas i załatwiamy różne sprawy, prawda, które są związane z wieloma innymi rzeczami, więc już w poniedziałek będzie kolejny odcinek. Żeby nie było, będzie kolejny odcinek, więc będzie 2 razy w tygodniu, w poniedziałek i piątek. Zobaczymy, czy w każdy poniedziałek, piątek, w piątek każdy będę chciał, ale mam na tyle dużo, Agnes nagrywa, że muszę bardzo dużo rzeczy wywalać, bo tygodniowo mi nagrywa, teraz nagrała 7,5 godziny, a wy widzieliście 120 minut. Tak, 2 godziny widzieliście. Z 7,5. Więc 5,5 godziny musiałem obciąć. Więc dobrze mówię? 2 godziny? 120 minut. Nie, godzinę 20. No, gdzie? Nawet jeszcze więcej musiałem obciąć. Ale dobra. Słuchajcie, z tego miejsca. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny, podbijcie oczywiście. Dla tych, co są nowi na kanale i chcą oglądać odcinki z budowy, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka i widzimy się już jutro w kolejnym daily blogu. Trzymajcie się.